Witajcie w Cyrodiil, gdzie każdy NPC patrzy na ciebie, jakby właśnie przypomniał sobie, że zostawił włączone żelazko. A my sprawdzamy, czy remaster Obliviona to tylko nowy makijaż na starym Enwa, czy jednak prawdziwe odrodzenie klasyka. Seria The Elder Scrolls zagościła w moim sercu od czasów ponadczasowego Morrowinda i przyznam szczerze, że wraz z każdą kolejną częścią coraz ciężej było mi oswoić się ze stopniowym upraszczaniem rozgrywki. Efekt ten znacznie bardziej można zauważyć przy innej produkcji Bethesdy, Falloutie 4. Czy remaster czwartej części TES zachwiał fundamentami pierwowzoru? I tak, i nie. Ale zacznijmy sobie od tego, co widać od samego początku. Czyli zmorę nowych gier. Kompilacja shaderów. O mamo, polecam zaparzyć sobie herbatę, zrobić kolację, posprzątać pokój czy cokolwiek, bo to trochę trwa. Na szczęście tego procesu nie trzeba powtarzać. Chociaż tyle. Wizualnie gra oszałamia, co w sumie nie powinno dziwić, ponieważ Bethesda poszła po rozum do głowy i Virtuos, firma pracująca nad remasterem, użyła jako podwalin Unreal Engine 5. Wiadomo, silnik ten ma swoje wady i zalety, ale z pewnością lepiej sobie radzi niż wysłużony już Creation Engine. Przyznam szczerze, że moja 3080 mocno walczyła z tym, by gra wyglądała ładnie, ale też by dało się nagrać to na potrzeby materiału, co czasem było wyzwaniem. Być może da się to jeszcze usprawnić w patchach, ale luz. Nie narzekam. Przypomniały mi się czasy z dzieciństwa, gdzie człowiek jarał się, że Oblivion działa. Co prawda 15 klatek na sekundę, ale działa. Zdarzały się też bugi. To tu, to tam. Jak chociażby niedoładowanie tekstur, problemy z sortowaniem przedmiotów alfabetycznie, czy postaci rozciągające swoje modele, ale nie oszukujmy się. Osoba grająca w Elder Scrolls przyzwyczajona jest do tego, by przymykać na to oko. A skoro o rozgrywce mowa, to jest tu kilka zmian, które mogą bardziej lub mniej przypaść wam do gustu. Podczas tworzenia postaci unikalne modyfikatory do cech, wcześniej przypisane konkretnej płci, teraz reprezentowane są przez pochodzenie naszego bohatera. Zdrowie regeneruje się poza walką, w walce też, lecz znacznie wolniej. Dodano możliwość sprintowania, co bardzo ułatwia życie. Rozwijanie pomniejszych umiejętności również nagradza doświadczeniem. Wskoczyła 100% szansa na zebranie surowców, coś co w sumie przyjmuję z entuzjazmem. Sterowanie postacią jest znacznie płynniejsze w porównaniu do oryginału. Dodano zaklęcie jasnowidzenie, coś znanego ze Skyrima. Pomocne, jeśli ktoś z was się zgubi. Niestety, nie ma kierunkowych ataków ładowanych. Nie wiem, czy to kwestia zbyt niskiej umiejętności, czy kompletnie wyleciały z gry, ale ta zmiana nie przypadła mi jakoś do gustu. Inną zmianą, co do której mam mieszane uczucia, jest to, że przy awansie punkty możemy przydzielić dowolnie, bez dodatkowych bonusów za korzystanie z nich. Może przejdźmy też do czegoś, co mi się nie podoba. Jest 2025 rok. Twórcy co róż wprowadzają quality of life, mające nam ułatwić granie. Dlatego tym bardziej nie rozumiem, kto wpadł na pomysł, by okna potwierdzania, sprzedaż oraz zabieranie książek czy zwojów akceptować enterem? Rozumiem jeszcze, jakby to był domyślnie przypisany przycisk od interakcji, ale nie. Tym domyślnie jest klawisz E. Natomiast w sterowaniu nie ma nigdzie opcji zmiany tego cholernego entera. I za pomysł akceptacji sprzedaży pojedynczych przedmiotów należy się specjalne miejsce w piekle. Rozumiem, że takie upierdliwości były też w oryginale, ale nie pojmuję, czemu ktoś chciałby to zachować w remasterze. Kto wie, może grając z padem nie ma tego problemu, ale szkoda, że nie pomyśleli o pececiarzach, bo mi padł. Szkoda też, że nie wyzbyliśmy się ekranów ładowania, choć te nie są strasznie długie. Z tym, że widzicie właśnie wersję na PC, nie wiem jak z konsolami. No i gra nie zapamiętuje tego, że ostatni raz patrzyliśmy na mapę lokalną tylko zawsze, nawet wewnątrz budynków, wyświetla mi mapę świata. Na dłuższą metę irytuje, szczególnie, że w oryginale nie było tego problemu przez osobne menu. Inna rzecz, może drobna, ale turbo wybijająca mnie z immersji, to nagła zmiana światła przy rozmowie z NPC-ami. Wiadomo, dzięki temu lepiej widzimy naszego rozmówcę, ale sami zobaczcie, wygląda to dziwnie.
Za to, jak już mówimy o dziwności, to jestem pod wrażeniem, że Bethesda celowo zachowała drętwotę dialogów i nawet żartowali sobie z tego podczas zapowiedzi. Oh no! Without question. See you. I'm through talking to you. Szanuję za dystans do siebie. Szanuję też za podejście do community. Pewnie część z was słyszała kiedyś o Skyblivion, czyli odtworzeniu Obliviona na silniku Skyrima. Społeczność moderska od lat siedzi nad tym projektem i ma w planach wydać modyfikacje pod koniec roku, a tu BUM! Remaster. Co zrobiła Bethesda? Podarowała całemu zespołowi pracującemu nad tym fanowskim projektem darmowe kopie remastera, zapewniając jednocześnie, że nie myślą nawet o zmuszaniu ich do anulowania projektu. I ja to szanuję. Niestety, psuje to wieść o tym, że znowu jesteśmy w czołówce najdroższych gier. W momencie pisania tego scenariusza gra kosztuje na Steamie 249 zł. Wyprzedzają nas tylko Brytyjczycy. I tu przechodzimy do podsumowania. Czy remaster Obliviona jest wart swojej ceny? Jak zwykle, to zależy. Jeśli brakuje wam nowej odsłony The Elder Scrolls i szukacie czegoś, co zaspokoi wasz głód, a w dodatku gracie na konsoli i zależy wam na tym, by gra wyglądała ładnie prosto po odpaleniu, to ten remaster zaspokoi waszą potrzebę. Posiadaczom Game Passa również polecam sprawdzić. Najwyżej zmarnujecie trochę czasu, ale uwaga, bo Scrollsy potrafią konkretnie wciągnąć. Jeśli natomiast boli was ta cena, to macie 3 ścieżki. Poczekać aż stanieje, bądź wziąć Game Passa po taniości, poczekać do Skybliviona, bo to, co robią ci ludzie, no, jesteśmy pod wrażeniem. Trzecią opcją jest gra w oryginał, albo instalowanie masy modów upiększających, jeśli grafika za bardzo zestarzała się na wasze gusta. Jest z tym nieco zachodu, ale wynik potrafi być satysfakcjonujący. Jeśli potrzebowalibyście wsparcia w tym względzie, to dajcie znać. To może uda nam się zrobić poradnik w formie wideo. No i jeszcze jedna opcja ostateczna. Jeśli nie macie planów o 20 w najbliższą niedzielę, to zapraszam na Twitcha, gdzie będę ogrywać remaster Obliviona. Dodam jeszcze, że to będzie pierwszy raz, jak ja, czyli osoba czytająca ten tekst, będzie grała w TES. Zobaczymy, jak wypadnie na tle goticzka. Cóż, poprzeczka jest wysoka. Widzimy się na streamie, a tymczasem do usłyszenia.